Bardzo ważny temat przed nami. Proszę Państwa, łódzcy lekarze, jako jedyni w Polsce, śmiem twierdzić, że jedyni na świecie, prowadzą badania, które określą, czy światło niebieskie, czyli terapia światłem niebieskim, które wytwarzają lampy LED, ma dobry, pozytywny wpływ na osoby, na tak zwane ofiary długiego COVID-u. O tym porozmawiamy z profesor Aleksandrą Lesiak z Kliniki Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Witam serdecznie pani profesor. Dzień dobry, witam Co to serdecznie jest wszystkich ten Państwa. długi COVID? Czym on się objawia? No, to jest to przechorowany COVID, infekcja wirusem CoV-SARS-2, która przedłuża się i daje swoje następstwa, powikłania post-covidowe. Ten długi COVID głównie objawia się przewlekłym zmęczeniem, tym, że pacjenci nie mogą wrócić do normalnego funkcjonowania i to normalne funkcjonowanie zawodowe jest praktycznie bardzo utrudnione i czasami ten czas dochodzenia do siebie nawet trwa 6 miesięcy. Dlatego też ja jestem dermatologiem, tak jak już pani redaktor powiedziała, ale dermatologia to skóra, duży organ, wiele chorób skóry ma połączenie z innymi chorobami innych narządów, stąd takie szerokie spojrzenie, holistyczne spojrzenie na naszych pacjentów i rozmowy z przyjaciółmi. I jeden z naszych kolegów, pan dr Michał Chudzik, otworzył w Łodzi taką rehabilitacyjną poradnię, pierwszą w Polsce, dla właśnie pacjentów leczonych z powodu COVID. My w międzyczasie z panią profesor Narbut, którą współpracujemy bardzo ściśle, konsultant krajową do spraw dermatologii, byłyśmy już w trakcie tworzenia projektu badania zastosowaniem światła niebieskiego u pacjentów chorujących na choroby skóry. Łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, wyprysk. I w tej rozmowie zaczęliśmy rozmawiać, ale przecież światło niebieskie to endorfiny, to synteza tlenku azotu, czyli normalizacja ciśnienia krwi. Może byśmy razem pomyśleli o leczeniu tym światłem tych pacjentów, ponieważ światło widzialne wykorzystywane jest już od wielu lat w leczeniu takich schorzeń jak sezonowa depresja, obniżenie nastroju przez psychiatrów. My fototerapię używamy od wielu, wielu lat. Dlaczego światło niebieskie? Bo to poszukiwanie bezpieczniejszych. Nie ma w terapii nieszkodliwych, tego nie można powiedzieć. Ale jest na pewno mniej szkodliwe niż ultrafiolet. Gdybyśmy patrzyli na całe spektrum terapii i tutaj byśmy patrzyli na ultrafiolet, później światło widzialne, światło niebieskie 453 nanometrów, bo to jest taka długość tej fali, to światło wydaje się bezpieczniejsze, patrząc na takie działanie już na komórkę i badania, które są dostępne. Tak to wygląda. My doświadczenie z tym światłem mamy sprzed kilku lat, ponieważ leczyliśmy już pacjentów z łuszczycą takim właśnie światłem. Publikacja będzie w tym roku, więc będzie można to szerszej prasie też udostępnić. Natomiast teraz ruszyliśmy na początku roku i z tą częścią dermatologiczną, a przede wszystkim też z tą częścią post-covidową tak zwaną. Właśnie, jaki jest dobór tych uczestników do tego badania? Jak oni się zgłaszają do was? Warunkiem wejścia do tego badania jest przechorowanie tej infekcji oczywiście, ale nie hospitalizacja, czyli bez hospitalizacji, ponieważ pacjenci hospitalizowani mają taki szczegółowy monitoring i często ta ich rehabilitacja jest bardziej... Powstają też ośrodki rehabilitacyjne. Ale też wymaga większej troski, takiego nadzoru medycznego. Tam są często oddechowe powikłania, cięższe powikłania kardiologiczne. Natomiast tutaj głównie skupiamy się właśnie na normalizacji parametrów ciśnienia, na poprawie nastroju poprzez mierzenie tych parametrów jakości życia, nastroju, etc. Można się zgłaszać poprzez stronę www.stopcovid.pl bądź też zaglądać na nasz profil Narbut Lesiak razem dla dermatologii w Facebooku. Też tam każdą wiadomość można napisać. Każdy pacjent to jest naświetlanie przez 4 tygodnie. 4 tygodnie. Ile razy w tygodniu? 2-3 razy w tygodniu, 30 minut naświetlania, oczywiście absolutnie bezpłatne i każdy pacjent ma do tego dostęp. Podczas tych badań prowadzicie jakiś taki wywiad środowiskowy, pytacie się, z jakimi najczęściej objawami trafiają do was ci pacjenci? Tak, oczywiście, tam jest cała taka lista, ankieta, w której szczegółowo jest zebrany wywiad dotyczący i przebiegu choroby, jakie były objawy, czy są jeszcze inne manifestacje. Pamiętajcie Państwo również, że infekcja COVID również
objawy różne dermatologiczne, tak? Ale to nie, może nie są specyficzne, Tak, ale takie najczęściej charakterystyczne. należy zmęczenie, zaburzenia snu, bezsenność bardzo No problemy często. z nadciśnieniem, ale również pamiętajmy, wypadanie włosów, czy Bardzo, różnego rodzaju bardzo zmiany na skórze, ale i tutaj taka interdyscyplinarność jest nam bardzo potrzebna. O świetle niebieskim ostatnio w mediach było tak, bym powiedziała, niezbyt pochlebnie i rzeczywiście, gdybyśmy spojrzeli na normalne życie. Czarować. Nie? Jeżeli spoglądamy na normalne życie i takie życie funkcjonujące, że sobie chodzimy po podwórzu i eksponujemy się na to światło, to rzeczywiście ochrona przed falą elektromagnetyczną, jakie jest w ogóle światło, czyli ultrafiolet, światło widzialne, podczerwień, ma sens i tego powinniśmy unikać lub zminimalizować, stosując właśnie profilaktykę i fotoprotekcję, kremy ochronne, okulary przeciwsłoneczne. Natomiast terapia ma leczyć, a leczeniu szukamy najbardziej bezpiecznego rozwiązania i najbardziej skutecznego. Pani profesor, jak pani powiedziała, zaczęliście z początkiem roku, tak? Luty. Czy już macie jakieś pierwsze... Te osoby, które ukończyły, są bardzo zadowolone. No problemem jest może to, że trzeba jednak dojechać i jest to w Zgierzu, akurat pod Łodzią, to miejsce dla tych pacjentów post-COVID, dla pacjentów dermatologicznych u nas w klinice w Łodzi. No i trzeba ten czas poświęcić. Natomiast wiele osób też pracuje online jeszcze, więc ten czas, jak czują się bardzo źle i nie mogą wrócić do pracy, to tych pacjentów mamy. Natomiast jeszcze jak najbardziej miejsca mamy, więc do rekrutacji, jeżeli Państwo są zainteresowani, serdecznie zapraszamy. Natomiast poprawa nastroju, lepszy właśnie sen, to są te efekty, Zmniejszenie lęków, to depresji. są te efekty, które płyną od pacjentów, którzy ukończyli już te 4 tygodnie terapii. Pani profesor, bardzo dziękuję. Czekamy na wnikliwe badania już po jakimś czasie i mamy nadzieję, że będą one jak najbardziej owocne. Bardzo dziękuję.